Dziś mamy trochę lepszy widok z balkonu, no ale mimo wszystko zaczęło padać. Chmury naszły. Pani przyniosła nam kawę, a Marcin w międzyczasie zdążył zasnąć. Za około godziny musimy się wyprowadzić. Mam nadzieję, że przestanie padać, bo 40 minut jechać w deszczu nie jest to przyjemnie, no ale co zrobić? Nie mamy innego wyjścia. No, skuter musimy oddać, chyba że poprosimy pana od jeepa, żeby nam wsadził skuter do środka, bo i tak musi jechać do miasta i pojedzie z nami. To nie byłaby głupia opcja. Szkoda, że o tym wcześniej nie pomyślałam, a teraz nie wiem, czy to wypali, czy on już nie pojechał. A zaczyna coraz mocniej padać. No już tak od godziny pada. Natomiast coraz lepiej, jest coraz gorzej. Zamówiliśmy jedzenie. Znaczy zamówiłam, bo mój książę to śpi nadal. Jest już po 12, więc musimy się wymeldować za chwilę. No niedobrze. Obudziła Marcina. O, hello! Idealnie, pani tu przyszła. Ale zobaczcie, to już nawet tutaj nic nie widać, jak się na taras wychodzi. Ale numer do tego brzmi. Fajnie się zgrało, bo z tym gościem, którym robiliśmy dzisiaj wycieczkę, jedzie do Probolingo, a deszcz cały czas pada, więc Marika pojedzie z nim, a ja wrócę skuterem sam. To Marika odjeżdża, a ja zaraz wsiadam na skuter, założę płaszcz i jadę. No to jedziemy, ale się rozpadało. Dobrze jednak, że mam podwózkę w bagaże ze sobą. I'm walk to my friend. Okej. Mr. Khan is my friend. Mówi, że pracuje dla jeszcze kolegi. No i że właśnie dlatego mam mu stówkę dać jeszcze. No dobra, no co, lepiej tak niż jechać we dwoje z deszczu z tymi bagażami. Zmuliło mi idę na drzemkę. To była świetna decyzja, żeby Marika z nimi pojechała i dobrze, że się trafiło, bo deszcz cały czas spada, nie przestaje, a ja mam ponad godzinę, żeby dojechać na tą stację autobusową i jeszcze później dalej na stację pociągiem. Więc ja już gotowy, zbieram się. Ściągnąłem skarpetki, bo i tak nie ma sensu, nie zakładam butów, tylko w klapkach będę jechał. Ale zobaczcie na tą panią tam. Nie ma, że deszcz pada. Ulicę trzeba ogarnąć przed domem. I to jeszcze na boso. Płacę jeszcze pani za ryż, który Marika zamówiła. Thank you. Ja już jestem gotowy i powoli ruszam. Jeszcze słychać teraz burza dodatkowo do tego. No nic, jadę, godzina przede mną. Zobaczcie, jak tutaj woda płynie po asfalcie. Co chwilę są takie rzeczki, bo tutaj są góry i ta woda spływa raz z jednej, raz z drugiej strony przez drogę. Zależy, z której strony się nachyla. Mówiłem, że niebezpieczne jest jeżdżenie skuterem po tej drodze i tej bardzo mokrej drodze. Lokalny tutaj wjechał w busa teraz, zobaczcie, lampę rozwalił, zderzak połamał. Ale chyba nikomu nic się nie stało. Po 20 paru minutach dojechałem do miejscowości, gdzie ciuchy kupywaliśmy i tutaj... kask zaraz spadnie. I tutaj jest bankomat, który dał mi ostatnio pieniądze bez prowizji. Co byłem zdziwiony, bo słyszałem, że są opłaty w Indonezji. Jeszcze tego brakowało, taki numer. Prądu brakło na wsi. Od razu mi kartę wyrzuciło bez niczego. I bardzo dobrze. Ale by był numer, jakby wciągnęła kartę. No nie ma prądu. No nie, no ja nie zostaję, bo nie wiem, ile teraz tego prądu nie będzie. Ostatnio ponad godzinę nie było. Kolega odpalił generator. Czekajcie, czy bankomaty włączyły się. To poczekam chwilę, aż się załączą. Biorę 2 miliony rupii. To jest jakieś 500 zł. Teraz to już nie ma żartu. Biorę jeszcze 2 miliony. Teraz jestem grubym milionerem w Indonezji. 4 bańki. No ładnie zaczęło padać. Tylko do sklepu poszedłem, ale nie mam czasu, bo mam pociąg za 2 godziny. Siadam i jadę. Ale numer, zobaczcie, jak się położyłam, to przespałam całą drogę. Dosłownie obudziłam się minutę przed tym, jak dojechaliśmy na stację. Pan pomógł mi tu wyciągnąć bagaże. Siedzę teraz już w restauracji i czekam na Marcina. Marcin wyjechał jakieś pół godziny temu i jest dopiero no nawet nie w połowie drogi. Stamtąd jeszcze gdzie jest, ma tak ze 40 minut. Biedny, a tu leje po prostu. Teraz trochę się uspokoiło, ale przed chwilą jak wysiadłam, no to ściana deszczu po prostu. Współczuję mu. Myślałam, że coś dobrego tutaj zjem, ale widzę, że większość to dań mięsnych, no i mają takie tylko kulki jakieś. No ja czegoś takiego na pewno nie chcę, już się nastawiłam na ryż. No nie. Zatrzymałem się na chwilę, żeby sprawdzić mapę, bo miałem już jakieś skrzyżowania i nie pamiętałem. Mówię, lepiej będę pewny, zatrzymam się i sprawdzę. Mam jeszcze pół godziny, żeby dojechać na stację. Więc nie czekam, no jadę dalej. Po drodze zajechałem jeszcze na stację
Brałem skuter z pełnym zbiornikiem i muszę oddać z pełnym zbiornikiem. A tutaj jest cena za litr paliwa 13 400. Biorę 2 litry, zaraz zobaczę, czy będzie full. Brakło 2 litry, nie ma pełnego baku, więc dolewam jeszcze litr. No teraz to już powinno być dobrze. 3,44 wychodzi za litr paliwa, teraz sprawdziłem. Biorę resztę i jadę dalej. Nasz plecak miał być na miejscu, tak się z nim umówiłem. Przyjeżdżam, jest inny gościu i powiedział, że musimy pojechać do niego do domu po nasz plecak. No to jedziemy. No to wymyślił! Mówiłem mu, żeby torbę przyniósł od razu, to nie. Teraz będzie mógł! Przyjechaliśmy już do niego do domu. Tutaj stoi nasz plecak, ale ja muszę najpierw założyć plecak, dopiero założę te płaszcze przeciwdeszczowe z powrotem, no bo cały czas leje. No to jedziemy dalej. Ja zakładam buty. Wróciliśmy już na stację autobusową. Kolega zadzwonił po swojego kolegę, który zawiezie mnie skuterem, bo mam dwie opcje dojechania. Za godzinę 15 minut mam pociąg, więc albo czekam, za 10 000 pojadę minibusem, który odjedzie, jak się nazbierają ludzie, bo tutaj w Azji tak to działa. No i nie wiem, o której odjedzie, więc nie będę ryzykował, to kosztowało 10 000, czyli 2,60 niecałe. A zapłacę 25 000, czyli jakieś 6,40 powiedzmy w złotówkach. No i jego kolega zawiezie mnie od razu na tą stację i będę miał pewność, że zdążę, bo Marika już na stacji na mnie czeka. Tutaj też nie ma internetu, ja nie mam SIM-karty, więc nawet nie mam jak dać Marice znać, że ja już tutaj jestem i za ile będę tam na tamtej stacji. Bardzo miła pani z Indonezji przyprowadziła mnie do innego miejsca. Pogadałyśmy sobie, zamówiłam teraz ryż, no i herbatę z imbirem. Co to tam się stało? Marcin nie ma internetu, ja mam internet i nie mamy jak się skomunikować, więc będę musiała za niedługo szybko zjeść i iść. A tutaj właśnie jest to moja koleżanka. Jedziemy teraz do kierowcy mojego skutera, ale kierowca musi zapalić, więc poczekamy. No to jedziemy teraz. 7 km przed nami. Tutaj jest mój kierowca. Hello! Hello! Pani nie mówi po angielsku, ale przyszła do mnie i pokazała mi tutaj na wyświetlaczu, że dziewczyna za mnie zapłaciła. Ale już zniknęła dalej i nie mogę teraz zostawić tych plecaków, biec do niej. O nie, really? No nie, niesamowita. O jak miło. O, aż się wzruszyłam, no nie mogę, aż się nie spodziewałam. Taką miłą miałyśmy konwersację. Dała rekomendacje tu na jakieś miejsca jeszcze, więc na Jawę na pewno jeszcze wrócimy. No, zabrakło mi słów. Wow, tego w ogóle się nie spodziewałam. W szoku jestem. Zapłaciłem już mojemu nowemu koledze 25 000. Thank you. Jest. Mam niecałą godzinę do pociągu. Ja dojechałem na stację, teraz problem Jaćkę znaleźć. Na stacji nigdzie jej nie ma, w tamtych knajpeczkach po drugiej stronie też jej nie ma. Tutaj jeszcze jakieś knajpeczki przy wjeździe na stację były. A że Jaćka lubi kawę, w dobrej kawiarni się napić, więc może tam gdzieś siedzi. Tak mi posmakowało, że zamówiłam od pani drugą porcję. No i zobaczcie, zrobiła już mi drugą porcję i teraz jeszcze złożyła, bo ja tak tylko ubrania rzuciłam, bo się śpieszę, czy Marcin na mnie już nie czeka. I pani mówi, poskładaj, znaczy nie wiem czy mówi poskładaj, ale wzięła ode mnie ubrania i właśnie je składa. Myślałam, że chce owinąć jedzenie, żeby było ciepłe. Ona mi tutaj składa. No kochana, bo ja już tu obładowana, plecak jeden, drugi. Thank you so much. No nie mogę, jakich ja dzisiaj kochanych ludzi spotykam. No szok. A jeszcze przed wyjściem znalazłam 100 rupii. To myślę, że to przyniosło dzisiaj szczęście. Jest mój ukochany, już się stęskniłam. Czeka. Jest i zguba. Ojej. Ale się działo przez ten czas, jak cię nie było. U mnie też. O. Marika wzięła sobie jakiś ryż na drogę, a dostałem informację, że naprzeciwko jest restauracja z najlepszymi meatballsami, czyli z najlepszymi kotlecikami. Marcin poszedł po jedzenie, a pan tu już woła, że trzeba się zaczekować. No proszę, otworzył takie coś na walizki do zważenia. Zobaczcie, tutaj na stacji jest taki check-in counter i trzeba wydrukować swoją kartę pokładową. Także my dostaliśmy bilet na maila
No i teraz tutaj trzeba zeskanować ten QR-kod, który mamy na mailu i wydrukować bilet. Tamte kuleczki nie wyglądały za ciekawie, poszedłem dalej, zamówiłem sobie zupę u jednej pani, a o drugiej nasi goreng na wynos. Jem, bo mam 20 minut do pociągu. W tym miejscu pani robi zupy, którą zjadłem dosłownie w 3 minuty. Tam jest kurczak, kiełki, jakieś dodatki i tu jeszcze ma pani ten dywar pyszny. O, ładnie. Dobra, thank you. Thank you. No właśnie, tak się nazywa ta zupa. Od razu sobie zapamiętam ja. O, thank you. Już mam też na wynos ryż i uciekam na pociąg. Thank you, bye bye. Okay, bye bye. Dawaj, dawaj, jeszcze trzeba bilet wydrukować. No. Pan popędza. To idziemy. Tamte Już nie za- wystarczą? Nie. Marika teraz skanuje i będziemy drukować nasz bilet. O, proszę, od razu wyskoczył. Co? I będziemy mieli ticket, bilet. Pięknie. O, i 2 bilety mamy. Okej. 10 minut do pociągu. No pan chodzi już poganiał, bo tam ludzie, którzy byli, to wszyscy drukowali, przeszli. Ale Marika, jadłem pyszną zupę. I jeszcze ryż na wynos wziąłem. Też mam ryż na wynos. Ten sam u tej samej pani. Tak? Pytałem się, czy był tu czerwony kapturek. Powiedziała, że tak. Serio? Obok drukowaliśmy, teraz pan zeskanował nasze bilety i możemy wejść już na stację. Chociaż ja na tej stacji już byłem wcześniej bez biletów. Ale pytali mnie, jak są Aha. łazienki. No Co właśnie. robię, dokąd idę? No to jednak sprawdzają. Tutaj chłopaki mają przygotowane jakieś paczki na wózkach. Pewnie będą wysyłać cargo. Tam jest napisane ekspres. To wygląda trochę jak poczta. Zresztą jest tutaj napisane. Więc to pewnie od nich. No pewnie, na kaskach mają tą samą firmę. Wjeżdża jakiś pociąg, to pewnie nasz. Pierwszy wagon to cargo na paczki, a my mamy wagon numer 3. Kolego, przez tory się nie przechodzi. Mandacik będzie. Eko 6. My idziemy do Eko 3. A co tu się dzieje? Aha, oni tutaj wodę dopuszczają. Ale od razu co się rzuca w oczy, to wejście po takich schodkach, czyli pociągi są wyżej, albo perony są niżej, pociągi są może na tej samej wysokości co u nas. Eko 3, wchodzimy. Miejsce mamy numer 15. Sorry. Jesteśmy. O, mamy 15. No to fajnie, bo nawet koło siebie będziemy siedzieć, bo mieliśmy mieć tak na przejściu. Ktoś z naszej dwójki nie zamknął termosa w plecaku. Zobaczcie, dron zalany. Suszy się teraz wszystko. Tak, to jest ten binowany. No jeszcze nie zamknięty. Zamknięty. No stuknij. Trzeba stuknąć w niego. Kable pozalewane, słuchawki zalane. Uwaga, pani idzie? Pani idzie, przeszkadzamy tu ludziom. Tam na panią zaczęło kapać z plecaka, bo daliśmy go na górę. No aferę ładną zrobiłaś, Mari. Widziałem, że miejscowi tutaj przynoszą zupki skądś, więc może wars mają. Idę sprawdzić do następnych wagonów. Wygląda na to, że tu jest taka kantyna. Jest jakieś chipsy do kupienia, zupki, zimne napoje. Można coś odgrzać w mikrofali. Podobnie jak trasa z koło brzegu, tyle że palmy rosną. Jedziemy na Sunrise. Po 2 godzinach jazdy w pociągu zgłodnieliśmy. Ale patrzcie, jak ładnie zapakowane. Ryż, jajko, no ładnie. I to się pewnie rozłoży, to będzie taka gazeta. Tak bym obstawiał. O, ja to już tak porozwalałam, że chyba mi się to nic nie... A, tutaj? No, rozłożysz i to będziesz miała tak jakbyś na gazecie jadła. No ładnie wygląda. Smakuje też bardzo dobrze. Już jadłaś? Jadłam. U tej samej pani, co ty brałeś. No ładnie. Taka porcja ryżu z jajkiem i 3 kawałkami ogórka kosztuje 3 zł. Po 4 godzinach dojechaliśmy już do miejscowości, która ciężko przychodzi nam wymówić, ale spróbuję. Bayanwang. Bardzo dobrze. Dobrze? No właśnie, no to już jesteśmy i idziemy teraz, bo ktoś na nas czeka. Ten kolega w berecie to mi wygląda na jakąś ochronę pociągu. Dzisiaj to mamy taki serwis. Przyjechał właściciel hotelu, w którym się zatrzymujemy na 2 nocki i zabierze nas bezpośrednio. Robimy jeszcze małe zakupy na wieczór. Wafelki, tu jakaś czekoladka, Mariki, kawę biorę oczywiście i takie orzeszki. Dojechaliśmy już do naszego hotelu. Zobaczcie, jakie wejście do hotelu. Oj, jadzie. Pieniędzmi rzuca. Tak się nazywa nasz nowy hotel.
Tak jak Wam powiedziałem, na 2 dni. Ponoć jest bardzo zielono w tym hotelu. W bardzo ładnym stylu zrobione. O proszę, jaka przestrzeń do posiedzenia. Prowadzę Was teraz szybko po naszym nowym hotelu. I tak pomyślcie, ile byście za ten pokój, za ten hotel dali za jedną nockę. A ja Wam zaraz powiem. Tutaj mamy kuchnię, możemy sobie robić kawę, herbatę lub w lodówce. Możemy sobie trzymać jedzenie, jak będziemy coś mieli. Tutaj mamy darmową wodę. Tak wygląda nasza kuchnia. Tutaj są stoliki, można posiedzieć. Tutaj też są stoliki i też jest taka zielona przestrzeń. W dzień będzie to bardziej widać. Tutaj mamy tą przestrzeń, co Wam pokazywałem. Można też sobie posiedzieć, coś tam porobić. I tutaj jest nasz pokój. Spory pokój. To jest łóżko. Zobaczcie, w jakim stylu zrobione. Taki trochę balijski styl już. Spory pokój. Będzie fajnie się spało, bo nie jest jakoś mega gorąco. A to jest nasza łazienka. To jest dopiero hit. Tutaj mamy ogromne lustro. Tu są kwiaty. Z tej strony też. Tutaj jest kibelek. I co najlepsze, że ten prysznic, jak tutaj będziemy stać, jest na otwartym powietrzu. Więc nie widać nic bez światła, ale jutro będzie widać. Zadowolona? Jak będzie padało, to będzie jeszcze przyjemniej. Choć po dzisiejszym dniu mam trochę dość tego deszczu. A teraz powiem, ile daliśmy za nockę za ten pokój. 70 zł nas wyszło. Zostajemy 2 nocki na razie. Taki plan. Oj, trzeba odpocząć. I jedzie to do spania. Definitywnie. To jest jedyny minus tego hotelu. Jesteśmy w kraju muzułmańskim, a to są zatyczki do uszu. No nie chcę złapać ostrości. To są zatyczki do uszu. Wiecie dlaczego? No szybko. 3, 2, 1. Bo tutaj niedaleko jest meczet. I od 3:30 zaczynają śpiewać. Więc asekuracyjnie zostawiają nam takie zatyczki. No pierwszy był podobno przed wschodem słońca. Tam gdzie byliśmy, wydaje mi się, że o 5 był. Aż dziwne. No może tak, może 4:45, bo słońce wschodziło o 4:45. A pierwsza modlitwa musi być przed wschodem słońca podobno. Właśnie, a jest 5 razy dziennie. No, a tutaj słońce schodzi O już o 4. 4. Już wiadomo, o czym cena taka niska. Tu dziura w podłodze do prysznica. Chciałam teraz odkręcić prysznic, a to mi zostało w ręce. No nic, spróbuję jeszcze raz. O, jest. Poszło. I to tyle? O. Może coś z tego będzie. Wybraliśmy idealny nocleg. Jakbyście chcieli na miarę, to damy Wam polecajkę. Od razu z pięknymi modlitwami za ścianą. I tak 5 razy na dzień, zaczynając od 3 nad ranem. A przyjechaliśmy tutaj, żeby odpocząć i mieć naprawdę trochę spokoju, wyspać się. Także jest świetnie. Trochę teraz spokoju, ciszy po tych modłach. Marcin robi właśnie kluski na patelni z jajem. O, a ketchup mamy? Dobra. Bo bez ketchupu to nie to samo. O, ładnie się przypiekło. Ujajaj, ale będzie pycha. O, ja uwielbiam takie kluski przysmażone.